Cześć, dzień dobry. W dzisiejszym odcinku pokażę Ci, jak osiągnąć najwyższe pozycje w wyszukiwarce YouTube'a i zdominować konkurencję. Jeżeli czegokolwiek szukamy dzisiaj w Google, typu nie wiem, jak ustawić reklamę na Facebooku, to nie dość, że konkurujemy tutaj z potężnymi brandami typu Facebook, Udemy, tutaj akurat reklamy sponsorowane, oraz mnóstwo agencji reklamowych, ale zobacz, dzięki temu, że ustawisz dobre pozycjonowanie, możesz też wyświetlać się nie tylko w wyszukiwarce YouTube'a, ale też w wyszukiwarce googlowskiej, czyli zobaczcie, tutaj mamy wyniki odnośnie filmów i możemy sobie teraz wyjść z tego, ale zobaczcie, ile agencji reklamowych tutaj obstawia te frazy. Potężnych agencji, które inwestują ogromne budżety reklamowe, żeby znaleźć się tutaj wysoko. Zobaczcie, ile tego jest. Szansa, że przebijemy się w Google często jest niemożliwa ze względu na budżety nawet, które musimy zainwestować, ale jest sposób, jak dostać się ze swoim przekazem wysoko w wyszukiwarce. Na przykład, jak ustawić reklamę na YouTubie. Pach. I mój film jest tutaj, on już podejrzewam ma więcej niż 2 lata, ale zobaczcie, mamy pierwszą pozycję, mamy drugą pozycję, jest tutaj bardzo mocna moja reprezentacja, moje filmy są wysoko obstawione. Tu mamy jeszcze jakiś wideokreator Filip oraz Dariusz Pichalski. I porównajmy sobie te wyświetlenia. Tu mamy 2400 na tej pozycji, 17 000 na pozycji najwyższej i wyobraźcie sobie, że cały czas, codziennie kapią nowe wyświetlenia na ten odcinek. Ja Wam zresztą mogę to pokazać. Dawno nie sprawdzałem tego, ale zobaczymy, ile ten odcinek zbiera w tej chwili ruchu w okresie szczytu wakacji na YouTube. Cyk. I mamy 20 wyświetleń w ostatnie 48 godzin, czyli 10 wyświetleń dziennie. I to samo ja zrobiłem oczywiście dla innych fraz, typu jak ustawić reklamę na TikToku, jak ustawić reklamę na TikToku. Cyk. I tutaj jest jakiś materiał zagraniczny, ale już tutaj jest mój pierwszy polski, jak ustawić reklamę na TikToku. Więc myślę, że tutaj też jest zagraniczny materiał, czyli zagraniczne materiały. Tak mało Polacy tworzyli na ten temat, że te treści zagraniczne zaczęły się tutaj pozycjonować, bo zobaczcie, że oni też przetłumaczyli tytuły na język polski, aby zbierać wyświetlenia z Polski. I mamy tutaj na przykład mój film 9,2 tysiąca wyświetleń. Ten filmik ma rok. Więc jak dzisiaj zrobisz taki filmik, on może być na pierwszej pozycji nawet przez 5 lat. Na przykład i generować dla Twojego biznesu ruch, wyświetlenia. Ale jak to w tej chwili osiągnąć? Dużo osób myśli, że chodzi o tytuły, hasztagi, tagi, bla, bla, bla. Okej, to wszystko jest ważne, ale jeżeli nie zadbasz o odpowiednią strukturę materiału, że ten materiał nie jest podzielony na jakieś fajne tutaj rozdziały, gdzie przechodzimy przez poszczególne tutaj etapy tej kampanii, pokazujemy różne możliwości, to zobaczcie, ja wejdę w statystyki, te filmy, które najwięcej u mnie łapią ruchu z wyszukiwarki, to jest ruch wyszukiwarka YouTube i ruch zewnętrzny, 19 wyświetleń w szczytowym okresie wakacji. To są materiały, które mają około 20 minut, tak? Jeżeli przedobrzymy z czasem, to one wcale się lepiej nie pozycjonują. Jak wejdziemy w statystyki całego kanału, wejdziemy tu sobie w statystyki, w pokaż więcej, w źródło wizyt, to mamy tu ruch wyszukiwarkowy oraz ruch z Google'a, ruch zewnętrzny. Jak wejdę sobie w ruch zewnętrzny, mam tutaj pokazane, że mamy tutaj ogromną dominację Google Search, czyli większość tych wyświetleń jest z Google'a, troszeczkę gdzieś tam pochodzi z różnych social mediów, z różnych tutaj kanałów, ale jednak największa tutaj dominacja to jest ruch googlowski. I teraz są różne wtyczki, które pomogą Ci osiągnąć wysoką pozycję. Taką najpopularniejszą jest wtyczka TubeBuddy. Ja mam TubeBuddy podpięte pod 2 konta. Pod oblicze biznesu, tu mam chyba licencję darmową i pod to masz guzik licencja płatna, która
umożliwia Ci nawet jeszcze w wyższej licencji testy AB zaawansowane, które pozwolą Ci nabrać pewnego rodzaju dużo doświadczenia. Zacznijmy sobie od wejścia tutaj w ten panel wtyczki TubeBuddy i wchodzimy sobie w Keyword Explorer. To tutaj wyszukujemy frazy, na które chcemy się pozycjonować i sprawdzamy ich potencjał. Na przykład jak stworzyć stronę www. I zobaczcie, tu mamy mnóstwo podpowiedzi oraz wyniki overall score. I mamy tu weighted i unweighted. Weighted dotyczy naszego kanału, naszej niszy. Tutaj mamy nawet rozwinięcie tej opcji. A unweighted oznacza cały YouTube. Czyli nieważne, czy ty jesteś kanałem rozrywkowym, czy muzycznym. Dla całego YouTube'a ta fraza ma około 57 punktów na 100, a jeżeli weźmiemy Twoją niszę, w której Ty nagrywasz, widzimy już 86 punktów na 100. I mamy tu kilka parametrów, na które warto zwracać uwagę. Im większy tutaj pasek jest naładowany, tym lepiej. Mamy search volume na tutaj 4/5 paska, czyli mamy tutaj bardzo dobrą pozycję, dużo osób tego szuka. Weighted competition, czyli ile mamy tutaj konkurencji. Okazuje się, że ta konkurencja jest spora, bo jeżeli by tutaj był pasek do końca, oznaczałoby to, że jest to łatwe do wypozycjonowania, bo konkurencji jest mało, ale tutaj na tą frazę konkurencji jest dużo. Tak, mamy Krzyśka Goneta, Dariusza Pichalskiego i tych kanałów jest pewnie sporo. I mamy też trudność optymalizacji. Czy daną frazę da się łatwo wypozycjonować, czy trudno? Tutaj mamy poziom, że jest excellent, czyli jest tutaj o co walczyć, jest o co się pokusić. I tu mamy jeszcze dodatkowe parametry, na przykład co ludzie szukają w YouTubie, co ludzie szukają w Google. Mamy tu kilka podpowiedzi, jak stworzyć stronę za darmo, w notatniku, stronę internetową, strona krok po kroku, jak stworzyć bloga. Mamy podpowiedzi odnośnie tematów, czasami się wyświetlają, czasami się nie wyświetlają. Pamiętajcie, że ta wtyczka jest zrobiona na Stany Zjednoczone i w Europie czy w Polsce ona będzie działać dużo gorzej. Mamy też podpowiedzi odnośnie tagów. To wszystko nam skanuje YouTube'a i sprawdza, jakie tagi używają konkurenci i możemy te wszystkie tagi tak naprawdę tutaj wykorzystywać. Mamy też pokazany tutaj search volume chyba, tak? Czy długość tego tagu? Raczej to jest search volume, czyli od takich najbardziej istotnych tagów, które łapią najwięcej ruchu, do takich mniej istotnych. Tutaj możemy sobie to wszystko sprawdzić. Kiedy już podejmiemy decyzję, że fraza jest wyszukiwana w YouTubie, ja jeszcze wchodzę w Google Ads i sprawdzam to wszystko w planerze słów kluczowych, aby się upewnić, że ta fraza jest nie tylko wyszukiwana w YouTubie, ale też wyszukiwana w Google. Dzięki temu będę łapał sensowny ruch z obu wyszukiwarek, co daje mi kolejnego kopa do biznesu. Narzędzia, planer słów kluczowych. Poznaj nowe słowa kluczowe, przeklejamy tą frazę, klikamy Enter i monitorujemy, co tu się dzieje. I mamy, jak stworzyć stronę www. Średnia miesięczna liczba wyszukań 140. Przez ostatnie 3 miesiące spadek o połowę, konkurencja średnia. Jak zrobić stronę www? Jak samemu stworzyć stronę? Jak stworzyć stronę www? I mamy tutaj kilka wariantów. Mamy też jak stworzyć stronę internetową. Możemy tu wiele fraz wkleić jednocześnie. I tutaj już widzimy, tego ruchu jest znacznie więcej, bo jak stworzyć stronę internetową wyszukuje aż 2900 użytkowników, więc widzimy, że jest bardzo duży tutaj potencjał wyszukiwań. Zawsze, jeżeli tu już idziemy w tysiącach, to w takiej niszy jak moja marketingowa, jakichś takich poradników technicznych, no to zawsze to już będzie dużo. Kiedy już podjęliśmy decyzję, że chcemy na daną frazę się pozycjonować, czasami jesteśmy w stanie złapać nawet 2 frazy, frazę z długiego ogona, to kopiujemy sobie taką frazę do wtyczki TubeBuddy, cyk, i wchodzimy w SEO Studio. I tutaj wklejamy tą frazę i zaczynamy pozycjonować. Przepraszam, ja chciałem jak stworzyć stronę internetową, czyli tyk, SEO Studio. Jak stworzyć stronę internetową. I my, moi drodzy, na tą frazę główną, na którą chcemy się wyświetlać,
musimy ją użyć z lewej strony tytułu, czyli na samym początku, a tutaj w drugiej części sprawić, że użytkownik będzie chciał w ten tytuł kliknąć, bo to nie tylko to, czego szuka, my spełniamy jego intencje, ale warto go jeszcze jakoś zaszokować, jakoś emocjonalnie do tego podejść. Nawet napisy robione na miniaturce mają wpływ na SEO, lekki, bo lekki, ale mają. I musicie pamiętać, że my się dzisiaj uczymy technicznych zagadnień dotyczących pozycjonowania, ale samo pozycjonowanie to jeszcze nie jest wszystko, bo my musimy sprawić, żeby ludzie po wyszukaniu naszych treści chcieli jeszcze klikać w miniaturki. Zobaczcie, jakie ja w tej chwili produkuję miniatury w firmie. Oczywiście grafik się tym zajmuje i one muszą być maksymalnie wybustowane na klikalność. One są też testowane AB. W YouTubie mamy w tej chwili taką funkcjonalność jak testy AB. Jak wejdziemy sobie w dowolny filmik tutaj, w treści ołóweczkiem edycja, to tutaj mamy opcję przetestuj i porównaj i możemy dodać kolejne miniaturki do testów, a system wybierze najlepszą miniaturkę. Z tym, że TubeBuddy ma dużo bardziej zaawansowane testy AB, a YouTube natywnie testuje, która miniaturka wygenerowała więcej godzin oglądania materiałów. Jest to pewna podpowiedź, że YouTube'owi bardzo zależy na tym, żeby ludzie oglądali od deski do deski Twoje materiały, bo będzie w stanie wtedy wyświetlić więcej reklam, ale umówmy się, to nie jest jedyna metryka, bo czasami ta klikalność ma duże znaczenie, nie tylko w kontekście, ile potem będzie wyświetleń, ale żebyśmy też nabrali doświadczenia, jak budować klikalne miniaturki po prostu. Taka jest gdzieś tam clue tego wszystkiego, więc testy. Ja miniaturki bardziej robię pod clickbait, pod emocje. Możecie sobie jeszcze tutaj zobaczyć, a tytuły już robię bardziej pod pozycjonowanie, ale też nie zawsze. Bo pamiętajcie, że na YouTubie są też funkcje przeglądania, są materiały proponowane, są playlisty, więc nie zawsze, nie za wszelką cenę idę w wyszukiwarkę. Tak? Na przykład ten film jest pod wyszukiwarkę, ten jest pod wyszukiwarkę, ale już ten na przykład nie jest pod wyszukiwarkę, więc może to Wam dać do myślenia, aby dywersyfikować ten ruch. Więc tutaj możemy zaszokować na przykład, jak stworzyć stronę internetową w 3 godziny za darmo, na przykład, nie? Jakiś wykrzyknik. Więc to sprawi, że na pewno więcej osób będzie klikać. I teraz tak, każdy wyraz zazwyczaj używam dużych liter. Dlaczego? Ponieważ to sprawia, że podnosi nam się też CTR filmu, on się będzie gdzieś tam na YouTubie wyróżniał. Następnie musimy przejść do opisu. Coś, co jest równie ważne. Pamiętajcie, że YouTube czyta te opisy i czyta je, niekoniecznie człowiek musi je czytać, ale też algorytm. I tutaj w pierwszej linijce możesz już zawrzeć swoją frazę kluczową w formie odmienionej, w formie nieodmienionej, no najlepiej taką identyczną jak w tytule. Ale możesz też, jeżeli masz tutaj cele biznesowe i ten filmik nie tylko ma generować ruch, ale też kierować do sprzedaży Twoich produktów i usług, to tutaj na przykład może być umów darmową konsultację cyk https obliczebiznesu.pl, tak? Więc mamy wezwanie do działania, tak? Call to action, CTA. Umów się na rozmowę. Dzięki temu, jak jeszcze wspomnisz o tym na filmie, to użytkownicy chętnie będą wchodzić w ten opis, klikać i Twój biznes będzie miał takiego wirtualnego handlowca. Następnie już robię opis typowo pod SEO i tą frazę nieodmienioną używam 4 razy w opisie, w takiej samej formie jak w tytule, oraz możemy używać też form odmienionych, czyli na przykład jak zrobić stronę www. Jak zaprogramować stronkę internetową, tak? I używamy różnych odmian w tym opisie, który tutaj się bogato powinien znaleźć. Oczywiście możemy wykorzystywać do tego czat. Chat GPT, zaraz Ci pokażę. Chat GPT i możemy mu zadać prostą komendę. Stwórz opis na YouTube do filmu jak stworzyć stronę internetową. Cyk, cudzysłów tutaj damy, żeby czat wiedział, o co chodzi. Do filmu
o tytule jak stworzyć stronę internetową. Opis powinien być na 3000 znaków na przykład, bo tutaj mamy do wykorzystania aż 5000, możemy nawet 5 wykorzystać. Opis powinien być na 3000 znaków. W opisie użyj 4 razy frazy jak stworzyć stronę internetową oraz na przykład 2 razy jak zrobić stronę www. Tak? I możemy taką komendę oczywiście zadać i YouTube nam stworzy taki, przepraszam, ChatGPT stworzy nam taki opis. Oczywiście warto go lekko modyfikować, dostosować, aby on spełniał też zadania takie dla użytkowników, żeby był po prostu wartościowy, dawał jakąś istotną wartość, a nie tylko był tutaj generycznym tekstem stworzonym przez AI. I zobaczcie, tutaj mam wygenerowany jakiś opis. Ale to nie wszystko. Jeżeli mówimy o pozycjonowaniu, to wchodzimy jeszcze w zakładkę rozdziały. Rozdziały to są te cyferki obok filmu. Zobaczcie, ranking top narzędzi sprzedażowych. I tu jest wszystko podzielone na kawałki. Te kawałki, one się też pozycjonują szczególnie w Google bardzo dobrze. Czyli jak ktoś wpisze to, co się znajduje w rozdziale, na przykład DM Sales, identyfikacja leadów, to wyświetli mu się mój film. Czyli mamy tu możliwość rankowania na wiele różnych tutaj fraz tego filmu. I my sobie możemy wejść i tak wygląda to na przykład wygenerowane automatycznie, bo to generowałem automatycznie, ale możesz też robić to w ten sposób, że pokazujesz od której minuty do której po prostu to się wyświetla. Zaraz znajdę jakiś film, gdzie robiłem to może ręcznie, bo te znaczniki można w różny sposób tutaj zbudować. Może tutaj robiłem to ręcznie, czy nie? O, tu robiłem to ręcznie. I teraz wystarczy wtedy bez żadnych nawiasów wpisać sobie, zobaczcie tutaj, co się dzieje w danej sekundzie filmu. Dzięki temu budujemy rozdziały i pozycjonujemy materiał na wiele różnych fraz kluczowych, więc takie rozdziały też sobie tutaj możemy skopiować do naszego narzędzia, kiedy mamy to już wypozycjonowane, zbudowane zgodnie z treściami, więc tak budujesz też odcinek, strukturę, żeby później fajnie to ubrać w rozdziały. Na kolejnej zakładce już będziemy przechodzić w tagi. Tagi zarówno są tutaj podpowiadane, jak i na tym wcześniejszym etapie, gdzie my przeszukiwaliśmy TubeBuddy pod kątem fraz, czyli jak wchodziliśmy tutaj, Keyword Explorer, jak stworzyć stronę internetową, cyk, to tutaj mamy podpowiedzi. I to wszystko możemy wykorzystywać z YouTube'a, z Google'a, z podpowiedzi tematów oraz z tagów. I możemy to wszystko sobie korzystać. Oczywiście, jeżeli tego mamy nadmiar i nie jesteśmy w stanie zmieścić tego wśród 500 znaków, bo tagi mają do 500 znaków, to wybierzcie najpierw te tagi, tutaj te topowe tagi, a dopiero potem kierujcie się tutaj w co ludzie wyszukują, przekierujcie ten ruch z YouTube'a i z Google'a, wpiszcie to w te tagi. I zobaczcie, mamy 500 znaków do wykorzystania. Polecam w każdym filmie wykorzystywać wszystkie znaki, ile się da, tyle wykorzystujcie. Tu mamy TubeBuddy SEO Score, podpowiedzi. Możemy sobie też wybrać te podpowiedzi. Te tagi się tutaj dodadzą. Później to wszystko łatwo można importować do filmiku. I tu już jest etap miniaturki, gdzie możemy podejrzeć, z kim nasz film będzie konkurował. O, na przykład jest mój film jakiś. Więc możemy sobie zobaczyć te filmy tutaj z topki i zobaczyć, czy my ze swoją miniaturką mamy tutaj w stanie szansę konkurować. I jak konkurencja się też klaruje pod kątem wyświetleń. Następnie, jak już sobie klikniemy Next, to możemy to albo zapisać jako draft, albo znaleźć jakiś tutaj, da się to później importować, jak dodajesz filmik, to możesz importować całą tą optymalizację, nie musicie tego ręcznie przeklejać. I to, co jest jeszcze ważne w pozycjonowaniu, to na przykład napisy. Bo my jak wchodzimy w materiał, możemy sobie dodać tutaj napisy. Cyk, napisy i możemy tutaj dodać
napisy, które sobie stworzymy. I te napisy w łatwy sposób możemy generować za pomocą narzędzia Happy Scribe. Sztuczna inteligencja, która zarówno stworzy Ci napisy w SRT, czyli w takim pliku, który YouTube świetnie rozumie i użytkownik może sobie włączać i wyłączać te napisy. I zobaczcie, możemy sobie tutaj kliknąć Create, wybieramy sobie tutaj napisy, wybieramy wklej link, wklejamy link do filmu, który chcemy wygenerować napisy, kopiujemy, wklejamy tutaj, klikamy dodaj. Wybieramy tutaj te domyślne opcje, język polski oczywiście, OK i tutaj już nam się ten plik uploaduje. I możemy na różne języki ten film tak naprawdę wypozycjonować, bo możemy w każdym filmiku dodać kilka języków. Ja na przykład, zobaczcie, co zrobiłem to może skasuję w tej chwili, co zrobiłem na obliczu biznesu w jednym odcinku. Teraz Wam pokażę mój drugi kanał biznesowy, oblicze biznesu. I zobaczcie, że tutaj w którymś odcinku, w tym, zrobiłem tłumaczenie na polski. Mamy tu napisy, można włączyć, wyłączyć oraz można w ustawieniach napisy, cyk, wybrać sobie na przykład angielskie napisy. I teraz już po angielsku napisy są na filmie. Trudna dziedzina, logistyka. Tak? I tak samo możemy przetłumaczyć później te filmy na inne języki, na przykład na angielski, łapać wyświetlenia z wyszukiwarki, nawet tutaj anglojęzycznej, ruch ze Stanów Zjednoczonych, więc jak najbardziej jest to pożądane. Jeśli chodzi o te rozdziały zajmują chyba najwięcej czasu w takiej optymalizacji odcinków, więc wchodzimy sobie i możemy skorzystać również z Happy Scribe'a, wybierając opcję Make with AI i wybieramy Chapters. Chapters to są właśnie te rozdziały, o których była mowa. Klikamy sobie Chapters i w ciągu kilku sekund narzędzie wygenerowało nam tutaj te rozdziały. Niestety narzędzie generuje tylko 10 rozdziałów, więc jak masz dłuższy film, który wymaga na przykład 20 rozdziałów, no to narzędzie się już nie sprawdzi, ale na pewno są na rynku jakieś alternatywy. Ja korzystam z Happy Scribe'a, więc myślę, że jest to rozsądne, bardzo dobre narzędzie, zarówno do napisów, jak i do rozdziałów. Na końcu z tych wszystkich jeszcze rzeczy mamy coś takiego jak hasztagi. Możemy też hasztagi dać w opisie. Na przykład, nie wiem, marketing, ChatGPT, komunikacja biznesowa i możemy sobie też tutaj ruch z hashtagów łapać, ale u mnie ten ruch jest naprawdę marginalny z hashtagów, więc nie za bardzo te hasztagi na tym się skupiam. One gdzieś tam się wyświetlają pod tytułem, ktoś może w ten hashtag kliknąć, ale umówmy się, ruchu generuje to bardzo znikomo. W wielu branżach te hasztagi są gdzieś tam zbędne. Ważna rzecz, że jeżeli my już jakiś filmik opublikujemy, to możemy wejść sobie w niego, tutaj ołóweczkiem w edycję i podejrzeć, jakie miejsce zajmujemy za pomocą tagu, które miejsce zajmujemy na tą frazę, która zawiera się w tagu. Czyli mamy jak zlecić stworzenie strony www, 4. miejsce. Ja mogę sobie wybrać na przykład tutaj, nie wiem, jak ustawić reklamę na TikToku, wejść i zobaczycie, że będzie bardzo zielono tutaj. Są podpowiedzi z TubeBuddy, a te niebieskie ikonki to są znowu podpowiedzi z Vidik, które się mogą różnić, to jest inna wtyczka. Ja używam tutaj tej wtyczki TubeBuddy i oglądam, podglądam sobie, które miejsce zajmuje na daną frazę. Ostatecznie, kiedy mamy już ten temat zamknięty, robimy coś takiego jak na stronach internetowych, nazywa się to linkowanie wewnętrzne, to na YouTubie mamy ekrany końcowe, karty oraz oczywiście playlisty. Możemy filmiki grupować w playlisty za pomocą tutaj opcji wybierz i wybierz, do której playlisty filmik ma należeć, a potem będzie generował ruch z playlisty. Ale możemy też na końcu filmu przekierować do kolejnego materiału, który będzie oglądany jeden po drugim. Jest to cenna informacja. Wystarczy, że tutaj wybierzemy na przykład taki element, cyk, damy na środek i na filmiku możesz pokazać palcem, kliknij teraz w ten link i wtedy użytkownik skończy, na przykład wybierz konkretny film, ja sobie mogę wybrać jakiś taki film
i na przykład mogę tu na filmie nagrać: hej, podobał Ci się ten odcinek, zobacz jeszcze jak zostać rozpoznawalnym ekspertem, kliknij teraz w ten ekran końcowy. Więc to jest kolejny ruch, który generujesz, darmowy, bo to już widz, który wszedł w Twój ekosystem materiałów, więc możesz przekierować tym ekranem końcowym na kolejne materiały. Karty działają podobnie. Można tutaj zagnieździć sobie na poszczególnej sekundzie filmu link do strony, link do kanału, playlisty lub film. Ja polecam korzystać z tych dwóch rozwiązań, czyli film, playlista, i przekierowywać sobie ruch zgrabnie na kolejne materiały, aby ta sesja użytkownika była jak najdłuższa. Nie bój się, że użytkownik wyjdzie z Twojego filmu wchodząc na kolejny, bo jest to jednak sygnał dla algorytmu, że spełniłeś jego oczekiwania, że on chce obejrzeć kolejny Twój film, że jeszcze lepiej rozwiązujesz jego problemy, więc jak zamieścisz taką kartę na końcu, a następnie on przerwie Twój film i wejdzie na kolejny, ale tamten będzie już oglądał, to dalej jest dla algorytmu znak, że robisz dobrą robotę. My tego typu rzeczy robimy w firmie Oblicze Biznesu, gdzie nagrywamy, nie dość, że nagrywamy dla Ciebie odcinki w najlepszej możliwej jakości, to jeszcze je optymalizujemy pod kątem reklam, pod kątem wyników wyszukań. Sprawiamy, że Twoje filmy będą dla Twojego biznesu generować stałą liczbę wyświetleń każdego miesiąca, budować rozpoznawalność Twojej marki. Możemy przyjechać do Twojej firmy na taki krótki, ponadgodzinny reportaż. Możemy przyjechać do Twojej siedziby na wywiad, nagrać wspólnie kurs, czy też zrobić jakiś video sales letter, czy nawet klonowanie AI. Więc jeżeli to wszystko dzisiaj było dla Ciebie wartościowe i chcesz, żebym zajął się Twoim YouTube'em, wejdź na link w opisie obliczebiznesu.pl, kliknij tutaj na umów się na niezobowiązującą rozmowę i wypełnij ten prosty formularz, podając swoje dane. Pozdrawiam serdecznie, Tomasz Guzik, cześć!